Jak zaprogramować głowę na rozwój? Potęga podświadomości. Większość ludzi myśli, że ich życie zmienia się wtedy, kiedy nagle mają więcej motywacji, więcej czasu albo lepsze warunki. Ale Joseph Murphy w książce Potęga podświadomości pokazuje coś zupełnie innego. To, co powtarzasz sobie codziennie w głowie, z czasem zaczyna wpływać na twoje emocje, decyzje, nawyki i działania. Nie chodzi o magiczne myślenie, nie chodzi o siedzenie na kanapie i czekanie, aż życie samo się naprawi. Chodzi o to, że jeśli twoja głowa codziennie pracuje przeciwko tobie, to nawet najlepszy plan będzie ciężko utrzymać. A jeśli zaczniesz świadomie kierować swoje myśli, przekonania i obrazy w głowie, możesz zacząć działać spokojniej, odważniej i bardziej konsekwentnie. Witam was na kanale Hard Move. Dzisiaj bierzemy na tapetę książkę Potęga podświadomości Josepha Murphy'ego, ale nie jako suchą teorię. Zrobimy z tego praktyczny film o rozwoju. O tym, jak przestać sabotować samą siebie, jak zmienić sposób myślenia, i jak zacząć budować przekonania, które pomagają działać zamiast blokować. I jak użyć tej książki w normalnym życiu, w sporcie, pracy, inwestowaniu, dyscyplinie i codziennych decyzjach. Bo prawda jest taka, zanim zmieni się twoje życie na zewnątrz, bardzo często najpierw musi zmienić się rozmowa, którą prowadzisz sama ze sobą. Główna idea książki. Najważniejsza myśl z tej książki jest prosta. Twoja podświadomość chłonie to, co często powtarzasz, czujesz i uznajesz za prawdę. Czyli jeśli codziennie mówisz sobie: ja się do tego nie nadaję, nigdy mi się nie uda, inni mają łatwiej, zawsze wszystko psuję, nie mam silnej woli, to po czasie nie jest już to tylko luźna myśl, to zaczyna działać jak program. I potem nawet gdy masz szansę coś zrobić, twoja głowa szuka potwierdzenia starego schematu. Zamiast spróbować, wycofujesz się. Zamiast zacząć, odkładasz. Zamiast uczyć się na błędzie, traktujesz błąd jak dowód, że się nie nadajesz. Murphy pokazuje, że człowiek nie działa tylko na podstawie tego, co świadomie chce. Działa też na podstawie tego, w co głęboko wierzy. I właśnie dlatego zmiana życia nie zaczyna się tylko od planera, aplikacji, diety albo nowego celu. Zaczyna się od pytania, w co ja tak naprawdę wierzę? O sobie. Podświadomość, a codzienne życie. Wyobraź sobie dwie osoby, które zaczynają biegać. Pierwsza myśl, jestem słaba, ale muszę coś ze sobą zrobić. Druga myśl, buduję formę krok po kroku, dzisiaj robię tylko jeden mały postęp. Obie mogą zrobić ten sam trening, ale mentalnie są w dwóch różnych światach. Pierwsza osoba biegnie z poczuciem winy, druga biegnie z poczuciem progresu. I to jest ogromna różnica, bo rozwój nie polega tylko na tym, co robisz. Polega też na tym, z jakiego miejsca to robisz. Jeśli wszystko robisz z presji, wstydu i lęku, bardzo szybko się wypalisz. Ale jeśli robisz to z przekonania, że budujesz siebie, że masz czas, że każdy krok się liczy, wtedy łatwiej utrzymać konsekwencje. To samo działa w inwestowaniu, nauce, w pracy czy w budowaniu marki. Jeśli w głowie masz program ja i tak nie dam rady, to każdy problem będzie dla ciebie potwierdzeniem porażki. Jeśli w głowie masz program ja i tak nie dam rady, to każdy problem będzie dla ciebie potwierdzeniem tej porażki. Ale jeśli w głowie masz program uczę się, poprawiam, idę dalej, to problem staje się częścią procesu. Myśli nie wystarczą, ale są początkiem. I tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno. Pozytywne myślenie nie wystarczy. Nie wystarczy powiedzieć jestem bogata, jeśli nie uczysz się finansów. Nie wystarczy powiedzieć jestem wysportowana, jeśli nie trenujesz. Nie wystarczy powiedzieć jestem zdyscyplinowana, jeśli codziennie uciekasz od działania. Ale myśli są początkiem, bo dobra myśl nie ma zastąpić działania. Ona ma je uruchomić. To nie jest magia, to jest kierunek. Jeśli codziennie powtarzasz sobie jestem osobą, która dotrzymuje słowa, to później łatwiej zrobić trening, nawet gdy się nie chce. Jeśli powtarzasz uczę się zarządzać pieniędzmi, to łatwiej otworzyć konto inwestycyjne, przeczytać książkę, zrobić pierwszy przelew. Jeśli powtarzasz nie muszę być idealna, mam być konsekwentna, to łatwiej wrócić po gorszym dniu. I właśnie w tym jest siła pracy z podświadomością. Nie chodzi o udawanie, że wszystko jest super. Chodzi o to, żeby przestać codziennie programować siebie na porażkę. 5 zasad z książki do praktyki. Z tej książki można wyciągnąć 5 mocnych zasad. Zasada pierwsza, pilnuj tego, co powtarzasz. To, co powtarzasz najczęściej, zaczyna robić dla ciebie się normalne. Dlatego zamiast mówić nie mam motywacji, powiedz buduję dyscyplinę nawet wtedy, kiedy motywacji nie ma. Zamiast nie umiem oszczędzać, powiedz uczę się zarządzać pieniędzmi krok po kroku. Zamiast zawsze zaczynam i kończę, powiedz tym razem robię małe kroki, ale regularnie. Zasada druga. Wyobrażaj sobie proces, a nie tylko efekt. Nie wyobrażaj sobie tylko miliona na koncie, idealnej sylwetki albo wielkiego sukcesu. Wyobraź sobie siebie, która robi konkretne rzeczy. Wstaje rano, wiąże buty, robi trening, odkłada pieniądze, czyta 10 stron książki.
Podświadomość lepiej łapie obrazy niż suche postanowienia. Zasada trzecia. Emocja wzmacnia myśl. Jeśli mówisz coś bez przekonania, to jest to tylko zdanie. Ale jeśli zaczynasz czuć, że naprawdę możesz stać się tą osobą, konsekwentną, spokojną, silniejszą, wtedy ta myśl ma większą moc. Dlatego nie chodzi o klepanie afirmacji jak robot. Chodzi o budowaniu stanu, w którym zaczynasz wierzyć. To jest możliwe również dla mnie. Zasada czwarta. Nie karm starego schematu. Stary schemat będzie wracał. Będzie mówił: odpuść, nie ma sensu, i tak nie wyjdzie. Zacznę od następnego poniedziałku. I wtedy nie musisz z nim walczyć godzinami. Wystarczy zauważyć: to jest stary program. I zrobić jedną małą rzecz mimo tego. Zasada piąta. Działaj tak, jak osoba, którą chcesz się stać. Nie pytaj tylko, co chcę osiągnąć. Zapytaj, jak zachowuje się osoba, która to osiąga. Osoba wysportowana nie zawsze ma ochotę trenować, ale wraca do planu. Osoba ogarnięta finansowo nie zawsze ma dużo pieniędzy, ale kontroluje wydatki. Osoba zdyscyplinowana nie jest idealna, ale nie znika po jednej porażce. I to jest bardzo ważne. Nie musisz od razu być tą osobą w 100%. Masz zacząć zachowywać się jak ona w małych, codziennych decyzjach. I ćwiczenie dla was, widzów. Zrób teraz proste ćwiczenie. Weź jedną rzecz, którą chcesz zmienić. Może to być forma, finanse, spokój psychiczny, dyscyplina, rozwój, nauka. I dokończ 3 zdania. Pierwsze. Do tej pory mówiłam sobie, że. Drugie. Od teraz chcę powtarzać sobie, że. Trzecie. Jedna mała rzecz, którą zrobię dzisiaj, to. Przykład. Do tej pory mówiłam sobie, że nie jestem konsekwentna. Od teraz chcę powtarzać sobie, że uczę się wracać do planu. Jedna mała rzecz, którą zrobię dzisiaj, to 20 minut treningu albo spaceru. I tyle. Nie potrzebujesz wielkiej rewolucji. Potrzebujesz nowego kierunku i pierwszego konkretnego ruchu. Dla mnie potęga podświadomości dobrze pasuje do Hard Move, bo to marka nie ma być tylko motywacji. Motywacja jest fajna, ale nie trwała. Chodzi o coś mocniejszego. O dyscyplinę, rozwój, budowanie siebie, sport, inwestowanie, podróże, spokój w głowie i konsekwencje wtedy, kiedy nie ma efektów od razu. Bo życie nie zmienia się od jednego wielkiego zrywu, zmienia się od tego, co robisz regularnie. A robisz regularnie to, co pasuje do twojej tożsamości. Jeśli widzisz siebie jako osoba, która zawsze odpuszcza, będziesz odpuszczać. Jeśli zaczniesz widzieć siebie jako osoba, która wraca mimo przerw, zaczniesz wracać. Jeśli widzisz siebie jako osoba, która tylko marzy, będziesz marzyć. Jeśli zaczniesz widzieć siebie jako osobę, która robi, zaczniesz robić. Najpierw zmienia się wewnętrzny obraz, potem decyzje, nawyki, efekty. I najważniejszą lekcją z tej książki dla mnie jest to: uważaj, co codziennie wkładasz do swojej głowy. Bo twoje myśli stają się emocjami. Emocje wpływają na decyzje, decyzje tworzą nawyki, a nawyki budują życie. Nie musisz myśleć idealnie. Nie musisz być pozytywna 24 na dobę. Nie musisz udawać, że problemy nie istnieją. Ale możesz przestać codziennie dokładać sobie ciężaru. Możesz zacząć mówić do siebie jak do osoby, którą chcesz poprowadzić, a nie zniszczyć. I możesz zrobić dzisiaj jedną rzecz, która potwierdzi nowy program. Jestem osobą, która działa. Nie idealnie, konsekwentnie. Hard Move. Jeśli chcesz więcej filmów o rozwoju, dyscyplinie, sporcie, inwestowaniu i budowaniu lepszego życia krok po kroku, zostaw subskrypcję. A w komentarzu napisz jedno zdanie, które chcesz od dzisiaj przestać sobie powtarzać.